Turbina według kart katalogowych hałasuje do 64 dB przy odległości 8 metrów od turbiny. Bardziej jak mija ten element mocujący. Czyli takie To jest właśnie, turbina to nie jest zestaw, bo do turbina, rezystor, kontroler, falownik hybrydowy, jeżeli będziemy na tym systemie, system montażowy, okablowanie, zabezpieczenia, system do uziemienia instalacji, no i do tego transport, no i też jakiś w przypadku montażu no też podnośnik. To są elementy składowe całej wyceny, główne, no do tego jeszcze montaż, jeżeli by to było z montażem. Jaką będziemy mieli prędkość obrotową tej turbiny, taką powiedzmy startową? Czyli ile obrotów na sekundę musi robić, żeby zacząć cokolwiek z niej wyciągać? Witajcie moi drodzy. Temat turbin wiecznie żywy. Jak widzicie, mamy tutaj turbinę poziomej osi obrotu. Jaka moc jest tej turbiny? Witam. Przedstawiona turbina jest mocy nominalnej 1 kW. 1 kW. Czyli od razu widać, że faktycznie ona tyle będzie miała, bo tu jest silnik, tak? Czy chłodnica, która faktycznie wygląda na porządną, wielką, ciężką. Tutaj nie na jakiś oszukamy, mały silniczek, fizyki który... nie oszukamy. Musimy mieć odpowiednią powierzchnię skrzydeł, żeby ta ilość strumienia wiatru mnożona przez sprawność turbiny pokazywała jej moc nominalną w określonych warunkach, czyli 10 metrów na sekundę. tak. No I właśnie, tu wtedy mamy wynik, który nam mówi, jaka jest prawda. Czyli nie? tak jak mówiliśmy, tak, duża powierzchnia i duże te skrzydła. 1,40 m jednej przy długości. 1 kW. Przy 1 kW. Okej. A czy większe wersje też występują? Oczywiście, 2 kW turbina, która jest jeszcze dalej turbiną jednofazową, ma śmigła wielkości 1,70 m. Turbina 3 kW, która już jest w wersji jednofazowej lub trójfazowej, ma już śmigło w długości 2 metrów. I tu już mamy naprawdę znacznej wielkości turbinę. Wielka turbina, Dla tak. porównania, jak wagowo się to też różni, bo oprócz wielkości skrzydeł rosną nam też korpusy. Korpus 1 kW waży około 62 kg. 2 kW jest w granicach 75, poniżej 80. 3 kW to już jest mniej więcej 93 do 100 kg wagi własnej jakby tutaj turbiny. Okej. I takim przeskokiem kolejnym, który może niektórych zdziwić, 5 kW ma śmigła 2,5 metra wysokości, ale waga już jest ponad 300 kg. Ale 2,5 metra mówimy o jednej łopacie. O jednej łopacie. O jednej łopacie. 2,5 metrowa Cały czas jedna w ogóle łopata. mówimy o jednej łopacie. Ja cały czas podawałem Tak. długości jednej łopaty, czyli średnica, czyli łopata razy 2. Okej. Natomiast sama wielkość też pewnie rośnie, tak? Całego Korpus, wiatraka i... ogon, tu Tak. wszystko wtedy wraz z mocą turbiny nabiera też wymiarów już potężniejszych. Czyli taki montaż do komina Nie ma średnio. nawet taka 1 kW nie stosujemy montażu do komina. Mamy 3 możliwości montażu dla tej tutaj przedstawionej turbiny montażowej, turbiny wiatrowej. Mamy montaż do istniejącej ściany budynku. Szukamy tam elementów konstrukcyjno-nośnych, czyli śpienie żelbetowe, słupy jakieś żelbetowe, podciągi, elementy dachowe konstrukcji, gdzie wiemy, że ta konstrukcja przeniesie obciążenia dynamiczne, jak i statyczne tej turbiny i wtedy stosujemy zestaw jednej z dwóch tutaj przedstawionych uchwytów, albo krótsze, albo dłuższe. Do tego dochodzi rura FI 89, 6-metrowa długości o grubości 5,6 mm. I według przepisów tutaj budowlanych i bez pozwolenia na budowę możemy taką turbinę wynieść ponad szczyt budynku do 3 metrów jego wysokości i staramy się uzyskać taką Znaczy wysokość. może nie tyle ponad szczyt budynku, co chodzi to łącznie z konstrukcją montażową na innym obiekcie budowlanym do 3 metrów wysokości całość. Do 3 metrów wysokości. Czyli 1 kW by się mieściła w tym... 1 kW się w tym mieści, bo Tak. mamy wtedy, jeżeli zamontujemy, mamy śmigła 1,40 m, 2 kW się w tym mieszczą i nawet jeżeli się dobrze zaplanuje i jest dobre usytuowanie, można i 3 kW jeszcze w ten sposób zamontować, więc Ale 3 kW to ze śmigłem będą miały więcej już, nie? no, my mamy wtedy 2 metra. 2 metry, albo pan liczy To całość, bo to brałem pod uwagę cała wysokość, a nie tylko jedna łopata. No tutaj są podzielone kwestie, bo my tu traktujemy do osi turbiny jako 3 metry. I wtedy też 3 kW No się jasne, łapie. w sumie tak, do osi, no bo to jest to od tego miejsca, to, że znam dalej, to nas nie interesuje. Dokładnie. Okej, czyli tak, czyli jak wysokość łopaty plus maszt nie mogą być łącznie wyższe jak 3 metry. Dokładnie. Więc tutaj Okej, możemy zrobić. to się zgadza. Kolejną opcją jest montaż na dachu płaskim. System balastowy podobny jest jak do tego tutaj przedstawionego, akurat to jest do stacji pogodowej system. Oczywiście w większych gabarytach, no i tutaj musimy sprawdzić nośność dachu.
ponieważ jeżeli zastosujemy balast na przykład do 2 kW mamy według katalogu producenta 250 kg na każdą ze 100 położyć balastu, więc jest to mniej więcej na 5 podporach rozłożony ciężar rzędu 1300-1400 kg, więc tutaj bez analizy statycznej stropu Jasne. nie jesteśmy w stanie tego zrobić. I kolejną możliwością jest montaż na gruncie. Na gruncie tak naprawdę możemy zamontować Wszystko bez ograniczeń. wszystkie turbiny bez ograniczeń. No, ogranicza nas MPZP, czyli miejscowy plan zagospodarowania No to przestrzennego. oczywiście, tak. No i dodatkowo przygotowanie projektu budowlanego dla turbin, które będą na trwale związane z gruntem. Ale to mówimy o sytuacji, w której mamy jakiś tam powiedzmy fundament i ją mocujemy do gruntu. A jeżeli ją postawimy na konstrukcji balastowej, na wyrównanie powierzchni, na przykład na kostce To brukowej, wtedy możemy to zrobić. w tym momencie dobry balast, szerokie stopy i w tym momencie coś takiego może tak, sobie stanąć. jeżeli klient się zdecyduje na jakiś szeroki balast, który statycznie będzie tą turbinę stabilizował i estetycznie klientowi nie będzie to przeszkadzało, nie jest to trwale związane z gruntem, więc się na to jak najbardziej nadaje. tak. No to już jest kwestia gustu Jasne. klienta i jego jakby zgody. Ale jest to wtedy typowo wolno stojące, czy w każdym momencie wolno można to stojące. przestawić w No inne my miejsce. też tutaj planujemy, prowadzimy rozmowy na temat wkręcanych masztów, żeby też je traktować jako wolno stojące, bo je w każdej chwili też można Można je wyjąć, oczywiście, że I tak. tutaj jesteśmy na etapie sprawdzania analizy statycznej i dynamicznej względem danych tych turbin po prostu. Nie? I to jeżeli dostaniemy pozytywną opinię, wtedy to udamy się też, żeby to sprawdzić w dziale prawnym, jak to będzie, Tak, jak to jest tak. kwestionowane, jak to jest rozpatrywane. I wtedy być może uda nam się dla tych małych turbin, bo nie mówię o jakichś turbinach 10-20 kW czy jeszcze Oczywiście. większych, tylko do takich dwójek, gdzie klient by chciał w ogrodzie zamontować w miarę Mamy to przydomowe, prawda? w miarę Czyli tanim tak, i szybkim tak. sposobem, bo tu chodzi o czas i koszt, bo projekt budowlany to jest kwota od 6 do 12 tysięcy netto Tak, za procedurę całą, w zależności ile klient posiada, ile dany obiekt, też dany teren posiada tych dokumentów już aktualnych. Jasne. Więc to już odchodzi ten koszt, no i koszt samego fundamentu, bo jednak wiercenie i druga sprawa przyjazd ekipy, bo fundament, No, przyjeżdża oczywiście. ekipa, wykonuje fundament, fundament znowu 30 dni sobie musi leżeć, czy tam chociaż te 20. I dopiero przyjeżdża na finalny montaż, więc to też ten czas jest wtedy tak naprawdę nawet przy domowej turbiny może się w rok czasu Tak, ciągnąć, nie? No dobrze, a jeżeli mamy już zamontowaną turbinę, czy są jakieś wytyczne co do grubości przewodów, które mają być zastosowane do tej turbiny? Jeżeli chodzi o turbiny Falcona, którą tutaj mam prezentowaną, z turbiny wychodzą przewody 4 mm kwadrat w podwójnej izolacji. Okej. Przedłużamy te przewody takim samym polem przekroju kablem, podwójnej izolacji i dochodzimy w pierwszej kolejności dochodzimy do kontrolera. Jeżeli to będziemy montować na systemie kontroler, rezystor i falownik hybrydowy DEE, bo jeżeli stosujemy falownik i kontroler TWERD, to wtedy nie mamy kontrolera tego pierwszego naszego i bezpośrednio przewodami z turbiny wchodzimy do TWERDa i tam już dajemy zasilanie na obiekt. Okej. Czyli tak, do normalnego falownika takiego fotowoltaicznego nie podłączymy na pewno, no bo to nie będzie, on nie będzie wiedział jak z tym Do sterować. zwykłego Tak. sieciowego nie. Do hybrydowego, niskonapięciowego, dodatkowo gdzie producent zezwala na montaż, tak jak na przykład DEE, to mamy oficjalną Tak. zgodę, możemy jak najbardziej. Napięcie startowe dla turbin 1 i 2 kW osiągamy przy prędkości wiatru około 3,5 metra na sekundę. No dobra, ale to jest napięcie startowe, ale to tak, mówimy o napięciu 48 V pewnie, tak? Nie, 120 V wtedy mamy. 120 V. Na MPP Tracker. Czyli one generalnie są wysokonapięciowe już. One przy prędkości tej 3,5 mają te 120, przy prędkości około 13 metrów na sekundę wiatru mają już napięcie około 370-380 V. Aha, okej. Już takie parametry jesteśmy w stanie uzyskać, żeby taki MPP tracker z takim napięciem mieć wpięty. A hamowanie turbiny, sam kontroler poprzez zwarcie, czy jakoś inaczej? Kontroler, mamy tutaj rezystor, więc mamy tak naprawdę dwa typy hamowania. Możemy zrobić to ręcznie, żeby zewrzeć 3 kable i mamy turbina nam stanie, lub wyhamowywać ją automatycznie za pomocą rezystora. I turbiny typu akurat producenta Falcon mają napięcie dopuszczane, maksymalną prędkość wiatru na poziomie 25 metrów na sekundę. Powyżej tej prędkości wyhamowujemy turbinę. Ustawiany też jest czas, w jakim ta turbina ma stać nieruchomo. Czy to 5 sekund, czy 20 sekund. Po upływie zadanego czasu turbina z powrotem
dostaje możliwość obrotu i rozpędzenia się do warunków aktualnie pogodowych. Jeżeli one są nadal niekorzystne, czyli przekraczające normy, ponownie zostaje zahamowane. Okej. Czy razem z turbiną ten regulator, powiedzmy, ładowania jesteście w stanie dostarczyć, czy... My mamy w zestawie Jako zestaw już gotowe wszystko. zestawy, wszystko. Wraz z montażem oczywiście jesteśmy Okej. w stanie wykonać, ale bo też trzeba pamiętać, że turbina to nie jest zestaw, bo do turbina, rezystor, kontroler, falownik hybrydowy, jeżeli będziemy na tym systemie, system montażowy, okablowanie, zabezpieczenia, system do uziemienia instalacji, no i do tego transport, no i też jakiś w przypadku montażu no też podnośnik. To są elementy składowe całej wyceny, Jasne. główne, no do tego jeszcze montaż, jeżeli by to było z montażem lub bez, chociaż to się za bardzo nie chce spinać dla klienta indywidualnego, bo z montażem jest VAT 8%, więc w przypadku kompleksowej usługi to różnica między zakupem samego towaru na VAT 23 czy kompletu z montażem wygląda mniej więcej jak różnica kupna okien do No tak, domu, czyli no tam tak, 2-3 tak. tysiące wychodzi różnica, a klient ma zrobione i na gotowo, nie? Dobra, a przejdźmy do tematu hałasu, który generuje turbina. Turbina według kart katalogowych hałasuje do 64 dB przy odległości 8 metrów od turbiny. Z doświadczenia wiem, bo nie przy jednej turbinie stałem, jeżeli wieje wiatr, to ten hałas nie jest głośniejszy niż ten wiatr i szum, który otacza nas na danej przestrzeni, ale można go ludzkim słuchem bez problemu wyłapać, czyli odróżnić, że to jest szum wiatru, a to jest szum turbiny. Tak, ale w którym momencie teraz powstaje największy hałas? Sam generator, który pracuje, czy moment, w którym łopata mija nam jakby ten element mocujący? Bardziej jak mija ten element mocujący. Czyli jest takie To jest właśnie takie to szum. jest to, tylko że on się To kręci jest- bardzo szybko, Nie prawda? wiem, czy kiedyś Pan spał na polu z dużymi turbinami wiatrowymi pod namiotem. W dzień nie ma tam, Tak. w ogóle nie jest to słyszalne, a w nocy jak otoczenie jest wyciszone, nagle te wszystkie szumy są również też słyszalne i to mniej więcej tak samo jest w tej turbinie, nie? Więc jeżeli jak ktoś ma bardzo wrażliwy słuch i na przykład słyszy swoją pompę ciepła, gdzie ma po największej przekątnej do sypialni, no to niestety może słyszeć ją po prostu Tak, i tak. może mu to doskwierać. Ale no to jest też kwestia indywidualnego podejścia, nie? Jasne, jasne. Okej. Teraz tak, powiedzieliśmy sobie jeszcze o kwestii montażu do ściany. Do ścian. Tu są te uchwyty, jak widzimy, prawda? Tak. I teraz tak, no, drgania, które turbina wywołuje, bo zawsze jakieś drgania będą. One są jakimś kompensatorem tych drgań, czy... Już mówię, tutaj w samą rurę akurat są uszczelki amortyzujące te pierwsze drgania rury i też na systemie tutaj do ściany są montowane uszczelki, które dodatkowo amortyzują. Jak ciężkie... Aha, no jest to parę kilogramów, tak? Parę kilogramów jest to nosi. Czyli zamontowane do ściany Tak. i w to jest montowane Tu tutaj jest montowana rura, tu mamy ten system akurat zakończony, to jest system kończący, bo mamy tutaj stopkę, gdzie wychodzą kable, bo kable wychodzą środkiem rury, a to jest ten system górny przelotowy, tylko wiadomo, Okej. że dobieramy albo wyższy, albo niższy Jasne, dla jasne. całości. I mamy montaże, gdzie mamy zamontowane do ścian nośnych, przywierconych na wylot, bo staramy się przewiercać, montować to normalnie na uścisk danego elementu i na tych ścianach przyklejane są płytki i fugowane. Okej. I podczas użytkowania do tej pory nie zdarzyło się, żeby płytka pękła, czy też fuga nad wyleciała, więc uzasadnia to jakby sprawność tego mówię, bardzo prostego amortyzacji, która nie generuje tego przepływu, tej wibracji do budynku. Jasne. Jaką będziemy mieli prędkość obrotową tej turbiny, taką powiedzmy startową? Czyli ile obrotów na sekundę musi robić, żeby zacząć cokolwiek z niej wyciągać? Bo to, że będzie się obracała, to wiemy, że będzie dawała napięcie. Ale żeby teraz jakikolwiek prąd popłynął, żeby ją obciążać, tak? No to teraz Tu jako... nie mamy liczoną prędkość obrotową, tylko bierzemy kontroler, bada częstotliwość danej turbiny. Ustawiamy 7 progów częstotliwości, czyli tam załóżmy od 12 Hz, czy tam od 7 zwyż. I wtedy przy danej określonej częstotliwości osiągniętej przez kontroler, bo kontroler nie widzi jaka jest prędkość turbiny, a nie widzi jaka jest prędkość wiatru. On musi sobie te dane pobierać w inny sposób, więc pobiera to za pomocą właśnie analizowania częstotliwości danego obrotu tej turbiny. I wtedy ona, wiedząc jaka jest częstotliwość obrotu, daje jej odpowiednią ilość tego obciążenia, odpowiedni opór, żeby była generacja prądu coraz to większa. Czyli sytuacja, w której daje 50 Hz, żeby się mogła synchronizować bezpośrednio, jest raczej ciężka do osiągnięcia. Ciężka tak? do Bo to będzie osiągnięcia. pływało cały czas, w zależności od tego, jak wiatr mocno Dokładnie. dmucha, prawda? Okej. Jeżeli byśmy mieli zapytania odnośnie tego,
jaki jest czas realizacji, czy dostawy takiej turbiny do klienta Jeżeli końcowego? chodzi o montaż, obecnie mamy termin około miesięczny. Jeżeli mamy montaż bez uzyskania pozwolenia na budowę, czy taki mówimy o montażu do ściany, czy też na dachu płaskim. Jeżeli byśmy musieli uzyskać pozwolenie, bo jednak klient by chciał mieć fundament, no to tutaj czas samego uzyskiwania pozwolenia to jest tak optymistycznie mówię 4 miesiące, ale to często jest ponad pół roku, Tak, nie? tak. Okej. Teraz tak, jeżeli byśmy mieli sobie przejść do tematu, bo na pewno będą widzowie pytać o takie rzeczy. Wiemy, ile czekamy na montaż. Jak w kwestii kosztów i dofinansowań tych turbin? Na razie oficjalnie nie ma nic przyklepanego, nie ma żadnego regulaminu, który będzie konkretnie mówił dla kogo jaka kwota się należy, ale od zeszłego tygodnia pojawiły się te pierwsze pogłoski, że konsultowany jest pierwszy stopień dofinansowań. Okej. Natomiast sama turbina, sam koszt generatora z uchwytem, powiedzmy, tak? Jak to się przekłada dla mocy 1, 2, 3, 5 kW, powiedzmy, bo to... Powiem tak, jeżeli chodzi bardziej kompleksowo, bo tak jest ciężko wycenić inaczej. Między jedynką a dwójką cena jest nieznaczna między jednym generatorem a drugą, bo to jest około tam 1000-1200 zł różnicy w produkcie. Jeżeli przechodzimy na 3 kW trójfazową, tu mamy już uskok większy, bo to jest około 6000 netto różnicy tak orientacyjnie w danym produkcie. I teraz, jeżeli klient się decyduje na jakikolwiek zakup, ja staram się często dobrać turbinę mocowo do potrzeb i do możliwości montażowych, ponieważ wszystkie składowe, jakie tu są wymienione wcześniej, do każdej turbiny są podobne, montażowe, zabezpieczeniowe, okablowanie, to jest wszystko mniej więcej ta sama ilość, ta sama kwota, więc sumaryczny koszt tej turbiny to jest różnica generatora. Tak. I teraz, czy ktoś postawi na 2 kW czy 3 kW, to jest ta różnica netto między około całościowej instalacji mniej więcej 7000 zł się różni Między każdy próg, powiedzmy, tak? między Kolejny. każdym progiem. Okej, no ale 1 kW ile kosztuje? Jakby podstawowa wersja. Sam towar? Tak, no, uchwyt, generator, śmigła, ogon, tak, całość. Zacznijmy od trójki, bo pamiętam wczoraj mamy akurat proformy w głowie. 3 kW cały zestaw, czyli zabezpieczenia, bez okablowania. System montażowy, turbina, falownik, rezystor jako hamulec. To jest koszt około 30 000 netto. Około 30 netto. 30 000. Regulator też w tym, tak? Regulator, tam jest akurat, byliśmy na falowniku TWERD, czyli mieliśmy, to był kontroler z regulatorem, automatycznie, nie? Więc tu mieliśmy takie około 30 000, wiadomo, do tego trzeba doliczyć dojazd, znaczy transport komponentów. Tu jest też niestety problem z racji tego, że rury są 6-metrowe w jednym odcinku, więc to nie jest gabaryt paletowy, więc musimy to wozić prawie że transportem na zamówienie, więc nieraz taki koszt nawet około 1000 zł się może kształtować za sam transport. No i do tego należy doliczyć montaż, okablowanie, tak jak wspomniałem, uziemienie tej instalacji i wtedy mamy całościowo. Jasne. Nie? Jak z gwarancjami i z serwisem? Gwarancje na turbiny podstawowa to jest 2 lata gwarancji na ten generator. Po 2 latach gwarancji w przypadku wykonania serwisu producent daje możliwość do przedłużenia o kolejne 3 lata, czyli sumarycznie możemy mieć na tą turbinę 5 lat gwarancji, jeżeli pozytywnie po 2 latach przejdzie proces serwisowy, czyli sprawdzenia połączeń, sprawdzenia poprawności działania systemu. I jest to w kwocie na chwilę obecną 1200 zł netto wykup tej karty gwarancyjnej, plus jest to serwis i dojazd jakby ekipy, która wykona ten serwis, czy która też wykona ten montaż, w zależności jak klient będzie, czy klient zadzwoni po prostu do ekipy, która zajmowała się montażem, tak jak my, czy bezpośrednio do serwisu, bo wtedy serwis Falcon może po prostu wysłać albo nas, albo jakąś tam najbliższą ekipę, żeby też koszty klientowi zminimalizować. Jasne. Okej. Czyli tak, no to mamy, wiemy, że może być na dachu, może być na gruncie postawiona na maszcie. Więc w zasadzie większość, nie wiem, tak się zastanawiam, co jeszcze mogą widzowie zapytać w przypadku tych rozwiązań waszych? Tutaj bardziej może rozwiązaniami warto jest mówić, że to nie jest dla każdego. A to na pewno. No Lokalizacja, warunki czyli, pogodowe. Więc wiemy, że one są różne w całej Polsce. Natomiast od czego najlepiej zacząć? Od jakiejś stacji meteo prawdopodobnie, tak? Stacji meteo. Tak. Mamy gotowe systemy do wynajęcia takich stacji pogodowych. Tu mamy system balastowy do 5-4 metra wysokości możemy stację postawić, lub mamy system na odciągach do 10 metrów w górę możemy wysunąć tą stację pogodową.
Koszt takiej usługi, wynajęcie z montażem i z demontażem po zakończeniu okresu wynajmu, plus pierwszy miesiąc analizy to jest 2200 brutto, plus dojazd do klienta, w zależności od jaka to jest lokalizacja. Przedłużenie tego analizy danych o każdy kolejny miesiąc to jest 400 zł. Więc zalecamy, najlepsze warunki to są od jesieni do wczesnej wiosny, żeby robić pomiarowe i w tym okresie można 2-3 miesiące, to już jest taki wynik w miarę podający konkretne wartości, więc mniej więcej sumarycznie to około 3000 plus dojazd wychodzi za takie analizę kompleksową, która powie jasno, czy się warto dalej zastanawiać nad turbiną, czy jednak warunki pogodowe nie będą na tyle dobre, żeby ekonomicznie później tą turbinę No dobrze, a spłacić. jakie jest Wasze doświadczenie, jeżeli chodzi o uzysk energii roczny, bo to znowu średnioroczny, prawda? Bo to nie można powiedzieć, że kupimy sobie turbinę 1 kW i ona nam zrobi na przykład, nie wiem, 10 MWh, no bo nie zrobi. No nie, to Więc jeżeli przyjmujemy tak, z doświadczenia, jeżeli ktoś nam pokaże średnioroczną prędkość wiatru na poziomie 4,5-5 metrów na sekundę, to jest już temat do rozmowy, do dobrania turbiny. W przypadku tych 5-metrowych 5 metrów na sekundę, no to tutaj już wchodzimy nawet w karty katalogowe producenta, bo on też mniej więcej taką prędkość średnioroczną bierze do analizy. Oczywiście nie można wziąć sobie z kart produktowych i mocy danej turbiny przy średniej prędkości 5 metrów na sekundę, bo to wynik wyjdzie zakłamany, ale wtedy można szacować, że z 1 kW energii można zrobić 1,5 do 2 MW energii. czyli razy 2 generalnie, moc razy 2. Moc razy 2 to przy takich już warunkach średniorocznych około 5 wzwyż będzie, nie? Jasne. No to bez stacji pogodowej to będzie ciężko określić, a może być po prostu negatywna opinia, znaczy negatywna, no uczciwa, sumienna powiedzenie, że no niestety nie ma co myśleć za bardzo, bo no, ekonomicznie się lepiej, ale niektórzy lubią mieć po prostu pokaz, żeby mieć, bo chcą mieć coś nowego, więc wtedy też jak najbardziej. Okej, ja myślę, że mamy to w miarę zebrane. Kontakt do Was zamieszczę oczywiście w filmie, prawda? Także słuchajcie, moi drodzy, jeżeli Wam się to podobało, jesteście ciekawi, chcecie jakieś pytania zadawać, to do mnie, tutaj do Emila, tak? Możecie się zgłaszać. No i co? Tak jak zwykle, tradycyjnie, zapraszam bardzo serdecznie do łapek w górę, do licznych komentarzy, do subskrypcji kanału, tak żeby te tematy się mnożyły, żeby było ich coraz więcej, żebyście widzieli, no bo to jest potencjał, tak, widzimy, a wiemy, że najbliższe dofinansowania Mój Prąd 6 będzie obejmował właśnie turbiny też, Tu jest także... właśnie, może nie tyle będzie Mój Prąd 6, co będzie osobny twór dla właśnie mikroinstalacji turbin wiatrowych. Tak, no ale jest to jakiś sposób powiązane, więc Ale jakby prawdopodobnie to w połowie wdroży, roku ruszą obydwa tak, programy będziemy wiedzieć dokładnie, jak z to stoimy, impetem i jak to wtedy wygląda. będzie można... Dokładnie tak. Dobrze, dziękuję bardzo serdecznie Dziękuję i do bardzo, zobaczenia. do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się.